Podobno fotografia krajobrazowa latem jest bez sensu. Cześć, mam na imię Tomek i pasjonuję się fotografią. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, chciałbym, abyś wiedział, że nie jestem profesjonalnym fotografem krajobrazu. A oglądając ten film nie odkryjesz Ameryki, a co za tym idzie, nie sprawi to, że twoje zdjęcia nagle zaczną być lepsze. Ale film ma ten sprawić, abyś to ty stał się lepszy. Z pierwszym zdaniem już wiecie, że totalnie się nie zgadzam. I rok temu udowodniłem to, jak bardzo kolorowe i różnorodne jest lato. I wcale nie trzeba rano wstawać, aby przynieść sensowne zdjęcia do domu. I właśnie to w lecie jest dla mnie najlepsze. Najbardziej atrakcyjne. To, że w końcu po ciężkim dniu pracy mogę się zrelaksować i iść na spacer ze swoim aparatem. Prawdopodobnie większość z was myśli sobie zawsze o fotografii jako o czymś mistycznym. Jak mistycznym to mgły, czyli wschody słońca, a jeszcze lepiej wschody słońca gdzieś na drugim końcu świata. Najlepiej w jakiejś dziczy, ale blisko parkingu i hotelu. A jeszcze lepiej z darmowym Wi-Fi i cateringiem na miejscu. O fotografii turystycznej właśnie robię film, ale to nie jest odcinek o fotografii turystycznej. Lato jest wspaniałym czasem, aby móc właśnie pokręcić się wokół swojego domu, zobaczyć, co nas tak naprawdę otacza i co mamy w tej naszej małej ojczyźnie. Małej ojczyźnie, czyli mam na myśli te kilka kilometrów wokół nas. I tak nie przesłyszeliście się ojczyzna, bo czym jest dla mnie ojczyzna? Ojczyzną dla mnie nie jest kraj, państwo. Jak to sztucznie i obco brzmi. Etymologia słowa ojczyzna wywodzi się w prostej linii od określenia ojcowizna. Ojcowizna, czyli od ziemi, która została dziedziczona po naszych przodkach. Nie jestem żadnym właścicielem ziemskim i niczego nie odziedziczyłem, a kraina, w której się urodziłem, znajduje się setki kilometrów stąd. Jestem nomadem, ale miejsce, w którym aktualnie żyję, traktuję jak swoją ojczyznę. Im częściej i dłużej eksploruję swoją okolicę, tym bardziej czuję się zaskoczony. A dzisiaj opowiem wam o zaskoczeniu, jakie miało miejsce kilkaset metrów od mojego domu. Tego dnia wyszedłem na spacer po pracy z nadzieją, że znajdę i odkryję jakieś pole maków. Przeszedłem kilka kilometrów i niczego sensownego nie znalazłem. Z założenia wyszedłem, że muszę iść jak najdalej od swojego domu, żeby znaleźć coś fajnego. Dziwna sprawa, bo im bardziej się oddalałem, tym mniej ciekawsze rejony widziałem. Ten dzień był trochę zwariowany. Na tle zachodzącego słońca zobaczyłem klucz łabędzi, majestatycznie lecący nad horyzontem. Wspaniały widok. Parę razy zobaczyłem jakieś bażanty, a moją uwagę przyciągnął dziwny odgłos. Okazało się, że jest to polana pełna lisów. Ciągle sikających lisów. Dlatego rozumiem już, dlaczego moja żona krzyczy na mnie, gdy jem jagody. Niemyte jagody prosto z krzaczka. I krzyczy, że sikały na to lisy. Teraz wiem, że jest 99,9% szans, że te jagody były obsikane. To nie są pozytywne statystyki. Później było jeszcze dziwniej, bo z pola wyłoniła się ciekawa postać koziołka z jednym krzywym rogiem. I tak wiem, krowy mają rogi, a koziołki sarny mają parostki, ale czy gdybym powiedział, że to są parostki, to czy byście wiedzieli, o co mi chodzi, więc tak, to były rogi sarny. Wyglądał jak taki mały wariat. Spokojnie mogłem kręcić i robić mu film, przybliżać się w jego stronę. Podobno to znany wariat, bo widziałem już jego podobiznę w galerii koleżanki fotografki Ani Frąckowiak. W mojej ocenie mistrzyni fotografii zwierząt. A co było z tymi makami? No, wydawało mi się, że znalazłem maki.
To znaczy było naprawdę marnie, ale ja ucieszyłem się z tego, co miałem pod ręką, czyli garstkę maków. No wiecie, to taki instagramowy rytuał. Co roku trzeba dać zdjęcie z rzepakiem, no i z makami, żeby być trendy i zdobyć szacunek. No więc spokojnie mogłem oddalić się już w kierunku swojego domu, ucieszony, z odhaczoną miejscówką na przyszłość, gdzie przyjdę i zrobię super zdjęcie z makami w tle. No i wtedy stało się coś naprawdę szalonego. Bardzo szalonego, bo kiedy fotografowałem kolejną sarnę, to zaczęli do mnie w moim kierunku wykrzykiwać ludzie jakieś hasła. Ja sobie pomyślałem, no kurczę, o co im chodzi? Dlaczego oni na mnie krzyczą? Pomyślałem sobie, że pewnie pomylili mnie z myśliwym. Albo z Buką z Doliny Muminków. Nie wiem, nieważne. Fotografowałem dalej i postanowiłem nie zwracać na nich uwagi. Totalnie ich olałem. A ci podchodzili w moim kierunku i wrzeszczeli. Pomyślałem sobie, Jezu, dzicy, jacyś dzicy ludzie. Dopiero później zrozumiałem, co wykrzykiwali w moją stronę. Krzyczeli, abym odwrócił się o 180 stopni. Tak, to zrozumiałem. Później zrozumiałem, zobacz jaki sztos. Sztos totalny. Odwróć się, sztos totalny. Było już ciemno tak naprawdę. Niewiele było widać, komary ostro mnie chędożyły, a to co zobaczyłem przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Ale zanim wam to pokażę, to chciałbym pokazać wam zdjęcia, które udało mi się zrobić do tej pory, abyście wczuli się w ten klimat sesji. Zdjęcie, które widzieliście jako ostatnie, jest to panorama zlepek zdjęć, kilkunastu zdjęć wykonane teleobiektywem na ogniskowej około 200 mm. Oczywiście takie zdjęcie mógłbym zrobić na 35 mm obiektywem szerokokątnym, ale nie byłoby to samo. Zależało mi na czymś innym, na czymś więcej, dosłownie na czymś więcej. Chciałem uwypuklić głębię ostrości tak, aby od razu widz koncentrował swój wzrok na makach. W taki sposób osiągnąłem efekt niedostępny nawet dla aparatów średnioformatowych, a obraz, który mogliście widzieć, był to obraz równy obrazowi, jaki byście dostali na dużym obrazku. A ja obiecałem wam, że powiem wam, co wydarzyło się dalej. Film ten kręciłem dosłownie miesiąc temu. Tego dnia na plener udałem się całkowicie nieświadom tego, że jest to wyjątkowa data w kalendarzu. I powiem wam tak, że po raz kolejny przez zbieg okoliczności uświadomiłem sobie, że tak naprawdę te zdjęcia, te plenery mnie wołają, bo uwierzcie, bądź nie uwierzcie, ale po raz kolejny trafiłem na pełnię księżyca. A jak każda pełnia księżyca, ta także ma swoją nazwę i nazywa się truskawkowym księżycem. Nie mam pojęcia, na czym polega truskawkowość tego księżyca. Pewnym jest jedno, urok tej pełni nie zależał od samej pełni, ale od otoczenia, w jakim się to odbyło. A dokładniej chodziło mi o chmury, jakie wtedy mieliśmy na niebie. Taki rodzaj chmur nawet ma swoją profesjonalną nazwę. Są to akuratnie chmury. Akuratnie do tego, aby wasze zdjęcia były ciekawe. Na łamach tego kanału zrobiłem już parę poradników dotyczących fotografowania księżyca, więc odsyłam was do nich. A ogólna reguła robienia fotografii księżyca może zasmucić niektórych z was, a dokładnie męską część widowni. W przypadku fotografii księżyca niestety, ale nie liczy się technika, ale wielkość. Wielkość ma znaczenie, a im macie większego bydlaka podpiętego do body, tym lepiej.
I w taki oto sposób skończył się mój makowy dzień, ale nie przygoda z makami, bo możecie wierzyć lub nie wierzyć, ale pole pod samym moim nosem. Kilka dni później całe się zaczerwieniło od maków. Dokładnie rok temu kręciłem w tym samym miejscu film o makach, a ja będąc po raz kolejny troszeczkę naiwny postanowiłem, że pójdę na małe przeszpiegi, porobić parę testowych zdjęć, no i oczywiście nie zabrałem ze sobą statywu, bo naiwnie wierzyłem w to, że ten widok jeszcze będzie trwać i trwać i trwać, nikt nie skosi tego pola, no a same warunki pewnie będą jeszcze lepsze. To, że nie wziąłem statywu to jeszcze pół biedy, ale nie wziąłem swoich filmowych filtrów niezbędnych do filmowania, a także swojego ulubionego obiektywu, bez którego nie wyobrażam sobie dobrego filmu. Miałem ze sobą tylko stary aparat pozbawiony stabilizacji obrazu i wyposażonego tylko w matrycę z marnymi 12 megapikselami. A jak łatwo można się domyśleć, kolejnego dnia nie było już śladu po tej łące, a takie warunki nie pojawiły się już przez kolejne 30 dni. Ale nie ma tego złego, bo dzięki temu możecie podpatrzeć, jak robiłem te zdjęcia z mojej perspektywy. Takie POV rodem z Counter-Strike'a. Tak jak widzicie, cały czas działałem z manualną ekspozycją. 1/40 sekundy ustawiłem tylko dlatego, aby mieć gwarancję nieporuszonych zdjęć. A przysłonę f11 dałem dlatego, aby mieć jak największą głębię ostrości, ale z możliwością zachowania detali w cieniach. Oprócz manualnego ustawienia ekspozycji działałem także w manualnym trybie ustawiania ostrości. Do aparatu podczepiony był szerokokątny obiektyw Tamron 17-28 i w zależności od tego, na jakiej ogniskowej fotografowałem, ustawiałem inną odległość ostrzenia, która oscylowała w odległości od 1 metra do 3 metrów, czyli z zachowaniem odległości hiperfokalnej. Zarówno 1 metr, jak i 3 metry podałem tutaj z zaokrągleniem, ponieważ mój aparat powyżej 1 metra pokazuje już tylko odległości co 1 metr. Do tego trzeba trochę wyczucia, no i doświadczenia. Warto mieć w pamięci odległości hiperfokalne dla waszych ogniskowych. Ja mam to szczęście, że użytkuję aparat, który ma wbudowany kalkulator do hiperfokalnej. Dajcie znać, czy wasze Olympusy, Canony, Nikony, Panasoniki, czy też Pentaxy też mają taki bajer. I nie zapomniałem o Fuji, po prostu to mnie nie interesuje. A teraz państwo wybaczą, czeka mnie robota, po której mój kciuk zapłonie. A dlaczego kciuk? Ponieważ zdjęcia wyzwalam kciukiem. A dlaczego? Zostaw łapkę w górę, to niedługo się dowiesz. Myk, pstryk, pif, paf, cyk. Tak, dobrze słyszycie, fotografuję na cichej migawce, to znaczy elektronicznej migawce i nie robię tego bez znaczenia. Po pierwsze oszczędzam mechaniczną migawkę, chociaż i tak aparaty Sony mają rekordową trwałość, a po drugie i najważniejsze, elektroniczna migawka nie powoduje dodatkowych drgań. Oczywiście warto być świadomym ograniczeniom elektronicznej migawki i myślę, że już niedługo pojawi się na tym kanale film, w którym wytłumaczę ograniczenia elektronicznej migawki, bo ostatnio muszę się wam przyznać, że troszeczkę zgłupiałem i zanim przypomniałem sobie, co jest grane, minęło kilka minut. No i oto w taki lekki sposób dotarliśmy do finału dzisiejszego odcinka. Przed państwem jedno z ulubionych moich zdjęć, a samo zdjęcie edytowałem na 2 razy i przed wami wersja końcowa, wersja druga. Nie wiem, czy jest to wersja ostateczna, bo wersja ostateczna w zamyśle ma wisieć na ścianie. O tym, jak ważne jest drukowanie zdjęć, rozmawiałem z wami podczas ostatniego sobotniego live'u. Link do wszystkich live'ów znajdziesz na kawkowym dysku. Jeśli wspierasz mój kanał, zaglądnij na swój dysk Google'a. W zakładce udostępnione dla mnie znajdziesz nowy folder, kawkowy dysk. To właśnie w taki sposób mogę podziękować wszystkim dobrowolnie wspierającym mój kanał. A po tym przydługim koncercie życzeń mogę w końcu zaprosić was do finału.
Zobacz, ile ludzi, powkurzamy. Do widzenia Państwu, zajmuje to miejsce